W ramach kolejnego odcinka Nowol Podcast witamy serdecznie Wojciecha Niedźwiedzia na pokładzie, prezesa Anest Iwata Polska. Po stronie Nowol Wojciech Jagodziński i Miłosz Zagórski. Możemy spokojnie powiedzieć konnichiwa, bo dzisiaj trochę po japońsku porozmawiamy, chociaż używając naszego języka polskiego, kochanego. Wojtek, witamy serdecznie, ja Ciebie witam też bardzo serdecznie. Może tak na początek, jak to się stało, że w ogóle trafiłeś do Anest Iwata? Zacznijmy takiego początku tej Anest Iwata w Polsce, bo to oczywiście historia samej firmy sięga daleko, daleko, ale może zacznijmy od tego takiego najbliższego nam terenu, czyli Polski. Do Anest Iwaty trafiłem w takie trochę dość okrężny sposób. To znaczy, najpierw miałem z nią kontakt w urządzeniach. Zajmowałem się wcześniej zupełnie inną dziedziną, zajmowałem się maszynami, w tym również liniami lakierniczymi. I w niektórych z linii lakierniczych były montowane pistolety automatyczne niskociśnieniowe Anest Iwaty. I to był mój pierwszy kontakt, który był 25 lat temu. I to od tego był punkt, w którym dla mnie Anest Iwata była określoną wielkością. Wiedziałem, że istnieje firma, wiedziałem, że jest bardzo dobra i wiedziałem, że jego produktem są pistolety lakiernicze. A w Polsce podczas imprezy targowej dotyczącej przemysłu w roku 2007, w momencie, kiedy główna moja aktywność, byłem w zarządzie spółki zajmującej się automatyzacją przemysłową, liniami przemysłowymi, liniami do produkcji, mieliśmy spotkanie z przedstawicielem firmy Anest Iwata z Włoch, z panem Marco Vicentini, który w tamtym momencie był prezesem Anest Iwata Europa. Próbował on nas zainteresować, żebyśmy na obszarach naszej działalności zostali również współpracownikami Iwaty i gdzieś to się zaczęło dziać. To znaczy dość mocno po macoszemu podeszliśmy do tematu. Wówczas jeszcze z moim wspólnikiem byłem, z którym później nasze drogi się rozeszły. Każdy poszedł w swoją. Ale to był ten pierwszy moment, czyli rok 2007 to był taki punkt zwrotny, jeśli chodzi o Wojtek Niedźwiedź i Anest Iwata. Rok 2012 był rokiem, w którym Anest Iwata na podstawie sprawdzonego projektu, który przeprowadziliśmy nie w Polsce, przybrała formę aktywności na rynku i nazywało się to AI Partner, czyli od nazwy firmy Anest Iwata Partner. I powstała spółka o właśnie takiej nazwie. I to był początek Anest Iwata w Polsce. W 2014 roku powstała fizyczna filia Anest Iwata Polska spółka z o.o. i istnieje do dzisiaj. W przyszłym roku będziemy mieli 10 lat. Jako Anest Iwata w Polsce. Czyli zapowiada się dobra impreza. A powiedz mi, czy możemy powiedzieć, że jesteś takim ojcem, założycielem Anest Iwata w Polsce, czy wcześniej marka już była dostępna na rynku, a ty ją jak gdyby podbiłeś na tę wyżynę? Można powiedzieć, że ja sformalizowałem istnienie firmy jako takiej, jako brandu samego w sobie, czyli produkty były importowane różnymi kanałami już od roku 90 bodajże trzeciego, przynajmniej na ile my rozgryźliśmy historię przepływu produktowego i znaleźliśmy pracujące jeszcze do niedawna pistolety w dawnych zakładach stowarzyszonych z fabryką samochodów małolitrażowych w Tychach. A to rozumiem, to projekt muzealny, tak? I projekt muzealny, który funkcjonował, który został nam przedstawiony. Natomiast nigdy nie było firmy, która jakby zajmowała się, była zorientowana i była sfokusowana na tym, żeby wprowadzać sprzęt jako taki i promować tą markę jako taką. Był to produkt, który pojawiał się. My tak naprawdę otwierając, może nie, w 2010 zaczęliśmy fokusować, czyli pojawili się ludzie, którzy byli przeznaczeni tylko i wyłącznie do rozpowszechniania tej marki, do sprawdzania rynku, do badania potrzeb tego rynku i zajmowali się oni tylko i wyłącznie sprzętem do lakierowania Anest Iwata, a firma, która powstała, czyli AI Partner, była firma, która tylko zajmowała się, tak jak nazwa wskazywała, AI Partner, partner Anest Iwata, czyli na lokalnym rynku zajmowała się tylko i wyłącznie serwisem, szkoleniem i sprzedażą
sprzętu marki Anest Iwata. No to jest kawałek historii, już 10 lat na rynku. Sięgnęliśmy trochę do historii, a zróbmy może taki mały skok w czasie. Gdybyś miał opowiedzieć o najnowszych rozwiązaniach, o takich rozwiązaniach, którymi Anest Iwata może się pochwalić, to co by to było? To znaczy, jeśli chodzi o sprzęt lakierniczy, który jest chyba z racji miejsca, w którym się spotykamy, najbardziej nam bliski, możemy mówić o dwóch rzeczach. Możemy mówić o czymś, co będzie z kategorii art, czyli powiemy, że rewolucją jest areograf Takumi, który ma dyszę 0,18 mm. Jest to wybitnie, jest to najbardziej, jeśli chodzi o średnicę, jest to najcieńsza dysza istniejąca w narzędziu, jeśli chodzi o aerografy, pistolety, tego typu rzeczy. Czyli możemy sobie wyobrazić, jaki detal da się natrysnąć za pomocą tego urządzenia. I to jest z punktu, jakby z jednego punktu, z jednego miejsca, a z drugiego miejsca to zeszłoroczna premiera, publikacja w zeszłym roku, nowa seria LS WS, seria 2. 400. Tu jest bardzo fajne pytanie. Ja ci wtrącę się, przepraszam, w to zdanie, bo wyszliście we współpracy z biurem projektowym Pininfarina. Skąd w ogóle taka koligacja? Bo jakby Pininfarinę kojarzymy bardziej od strony tego designu samochodów jednakowoż, a nie od narzędzi, więc jakby skąd to podejście? Dokładnie z tego powodu. Jeden z naszych kolegów, tak naprawdę inżynier ale również osoba z zarządu, on stwierdził, że najlepszy pistolet na świecie powinien zostać zaprojektowany w najlepszym studiu projektowym. Ponieważ Pininfarina jako studio może się pochwalić największą ilością samochodów, które zajmowały miejsca na listach wszechczasów, to czołowe miejsca, poszedł porozmawiać z nimi na temat pistoletu. Właśnie dlatego, że to studio jest kojarzone z najbardziej nowoczesnymi, najbardziej postępowymi projektami samochodów. No dobrze, i co? Wszedł i powiedział, słuchajcie, mamy pistolet. Wszedł i zainteresował ludzi z Pininfariny, żeby zechcieli wejść i rozpatrzyć możliwość stworzenia projektu, które będzie narzędziem z rodziny, czyli z motoryzacji, dla motoryzacji i będzie czymś, co będzie kwintesencją pomysłu, wiedzy, technologii i liczby patentów zmieszczonych w przedmiocie. A jesteś w stanie powiedzieć, na ile to było takim wyzwaniem dla Pininfariny, żeby coś takiego stworzyć? Jest dość ciekawa wypowiedź, która mówi o tym, że tworzenie pistoletu, tworzenie tego typu przedmiotów nie było proste i było sporym wyzwaniem. I ile czasów, ile zmian, i tak jak w materiałach, które możemy pokazać, które były publikowane, pierwowzór, rysunki odręczne dłoni, ręki trzymającej pistolet i tak jak ewoluowała w kilku sekwencjach ta pierwsza wersja korpusu. Zdecydowanie tak. Oni twierdzili, że było to wyzwanie. Tak samo jak twierdzili, że zmiana ewolucyjna również była wielkim wyzwaniem. To, co wydarzyło się w zeszłym roku. Wystarczy powiedzieć, że projekt, bo pierwszy rysunek powstał w 2009 roku, projekt WS LS400, potrzebował czasu, aby można było powiedzieć, że jest czas, aby ewoluował. I to nie tylko w naszym pojęciu, nie jest to subiektywna duma Anest Iwaty, jest to również pojęcie i opinia takiego gracza, jeśli chodzi o rozwiązania, technologie, o pozycję na rynku, jak Pininfarina. No, są fajne historie, także to jeszcze porozmawiamy. Porozmawiamy, a tak na chwilkę odchodząc od świata designu, projektowania przedmiotów o takim statusie kultowym i schodząc tak zupełnie na ziemię, co ta technologia, co to rozwiązanie oferuje serwisom, które w warunkach takiego codziennego funkcjonowania, zatrudniając lakierników, przerabiając
setki zleceń miesięcznie. Co one z tego mogą dla siebie wyciągnąć? Dlaczego to jest rozwiązanie, którym się powinni zainteresować albo którym mogą się zainteresować? Są tak naprawdę dwa podstawowe aspekty. Pierwszy to oszczędność, jeśli chodzi o powietrze, co w przypadku naszym jest rozpatrywane w kategoriach energetycznych. Ja myślę, że jesteśmy w Polsce już też na poziomie rozwoju takiego, gdzie zaczynamy liczyć każdego rodzaju energię, gdzie warsztaty w wielkości średniej zaczynają patrzeć, jakie mają zużycie powietrza. Nie ma powtarzanego takiego truizmu, który mówi, że ja i tak mam dużą sprężarkę, bo mieć muszę i ona musi pracować. Ludzie zaczynają liczyć, kalkulować pewne kwestie i zaczynają rozumieć, że można zaoszczędzić w miejscach, na które do tej pory w ogóle nie spoglądali. I pierwsza rzecz, o której mowa, jest to oszczędność energetyczna. Druga rzecz jest oszczędność materiału, czyli lakieru. I trzecia rzecz, wynikowa z tych pierwszych dwóch, jest ułatwienie aplikacji, czyli oszczędność człowieka. Jeśli chodzi o pierwszą, łatwo opowiedzieć, łatwo wymierzyć, czyli zużycie, które koreluje z aplikacją, ilością nałożonego materiału do zużycia powietrza, jest łatwo obliczalne. Jeśli chodzi o kwestię, że z powodu mniejszego oversprayu, z powodu innej formy kształtu wzoru natrysku, sposobu nakładania, ilości poprawek, realnie zużycie lakieru jest mniejsze, to też jest bardzo łatwo policzyć. Jest inna rzecz, o której my wiemy, z czego wynika z racji wartości fizycznych. Natomiast trudno mówić i tłumaczyć albo rozmawiać w taki sposób z ludźmi nie do końca fascynatami tej nauki, kiedy oni mówią, chodzi o łatwość aplikacji. Czyli rozmawiając z lakiernikiem w bardzo łatwy sposób można uzyskać informację, czy łatwo lub trudno aplikuje się tak zwane trudne kolory. Tak? Jest kwestia chmurzenia, cieniowania, powstawania plam i tego typu rzeczy podczas aplikacji. Rozwiązanie, które powoduje, że przy innym zakresie, jeśli chodzi o wartość ciśnienia powietrza, innej atomizacji, czyli wielkość kropli i ich prędkości w strumieniu nakładanego płynu. Powiedziałem płynu z premedytacją, bo może być to lakier, może być to wosk, może być to baza, może być to szpachel. Tak naprawdę jest to rodzaj cieczy, którą nakładamy. I tak naprawdę chodzi, żeby ją rozbić w taki sposób, aby była nałożona równomiernie, aby odkurz overspray wokół był jak najmniejszy, i aby różnica w kropli, czyli jeśli będzie dalej obrabiana, na przykład w przypadku szpachlu, również była jak najmniejsza. Więc to całościowo powoduje, dlaczego warto zainteresować się takimi szczegółami, detalami, bo jest to czysty, żywy koszt pracy, czyli mam mniej różnic w grubości, mam mniej szlifowania, mam mniejszy odkurz, mam mniej polerowania, mam mniej problemów podczas nakładania, nie tracę czasu, który muszę wykonać. Jest inna kwestia zakładki przy aplikacji, tego typu rzeczy. Ja wiem, możemy rozmawiać od strony każdego lakiernika bardzo subiektywnie, ale myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, z którymi trudno się nie zgodzić. Jeszcze przed nagraniem wspominaliśmy o jednej fajnej rzeczy. Ja zadam takie pytanie. Co jeszcze można natrysnąć pistoletami Anestibat? Wiesz, do czego zmierzam? Wiesz, do którego... Tak, natrysnąć możemy wszystko. To znaczy wszystko to, co jest płynne, można natrysnąć za pomocą naszych pistoletów. I myślę, że odnosisz się do tego zdarzenia, które miało miejsce podczas Fashion Week paryskiego, gdzie przedstawiono, że niedługo, być może, wchodząc do przymierzalni, będziemy wychodzić ubrani w coś, co jest szyte na miarę. Może szyte to zmieni się forma i będziemy mówić, idziemy natrysnąć się na miarę. Jak to określić, nieważne. W
każdym bądź razie modelka, która prezentowała się na scenie, została pokryta warstwą, nie jestem w stanie powiedzieć tego idealnie, jest to rodzaj syntetyku z nitkami jedwabnymi, jest to tajemnica firmy, która produkuje i która zmierza jakby w rejony nowych materiałów, nowych nie tekstyliów już do końca, ale nowych materii, które mają być wykorzystywane. I tak naprawdę pokryte ciało modelki po wyschnięciu, zsieciowaniu, reakcji chemicznej, trudno to określić, nie potrafię użyć właściwego, nie wiem, które jest właściwe, może tak. Ten materiał nie pozostawał, nie wiązał się ze skórą, tylko pozostał jak nałożona, bardzo przylegająca sukienka. Ja nie wiem, o której godzinie to puścimy, ale to tam takie pytanie. Miałeś okazję dotknąć i ten materiał, już nie mówię o tym, że modelki, niech żona nie patrzy. Tego materiału nie, natomiast zdarzyło nam się ubrać w kolor podczas kilku imprez modelki i zawsze można było powiedzieć jedną rzecz, że jedwabiste. Materiały bywały jedwabiste. To, jak już jesteśmy w głębszych warstwach zastosowań pistoletów lakierniczych, tak, i tego typu smaczkach, to myślę, że słuchaczy bardzo by zainteresowała też wiedza na temat tego, czym ty się zajmowałeś jeszcze przed karierą w Honest Iwata i związanej bliżej z refiniszem samochodowym. No bo tak, ja dopowiem, bo wiemy, że władasz doskonale kilkoma językami. Ja też wiem z takich pobocznych rozmów, że twoja historia zawodowa, to jest bogata, w różne rzeczy się u ciebie działy. No i właśnie, kilka takiego głębszego wejścia w ten początek twojej kariery zawodowej. No to może powiemy sobie tak, że ponieważ tego, że jestem generacją 50+, Tu się wytnie? nie, może zostać. W żaden sposób mi to nie przeszkadza. Generacja 50+ w całkiem sporej części charakteryzowała się tęsknotą do kolorów. To znaczy z szaro-burej rzeczywistości chcieliśmy wyjść poza i zobaczyć, czy to niebo jest takie bardzo niebieskie, czy w Kalifornii na pewno świeci słońce, czy to włoskie wino z Piemontu na pewno jest dobre. Chcieliśmy poznać, więc byliśmy żądni przygód, co spowodowało, że w moim przypadku nie do końca sprostałem oczekiwaniom, jeśli chodzi o wykształcenie. Nie poszedłem w myśl albo w oczekiwania moich rodziców, czyli nie zostałem akademikiem, który zgłębiał wiedzę w zaciszach bibliotek i na jakimś uniwersytecie. Natomiast zgłębiałem wiedzę, jak wygląda życie i rozpocząłem bardzo szybko pewną podróż, która wywiodła mnie w zachodnią część Europy, gdzie rozpoczęło się moje życie i okazało się, że tym kolorów tam jest więcej. A możliwości determinuje tak naprawdę upartość, chęć i parę innych rzeczy, których my sami jesteśmy głównymi. To znaczy, my możemy zdecydować, z którego punktu wyruszymy. I jak bardzo będziemy chcieli zmieniać każdy kolejny punkt odniesienia, jak bardzo będziemy chcieli kolorować, zmieniać, meblować nasze życie. W moim przypadku było w ten sposób, ponieważ byłem bardzo taką pasjonatem, a może też pokoleniowo, wytworem osób, które jeżeli coś chciały, w bardzo wielu przypadkach musiały zrobić sobie to same. Zrobić, prokurować, w jakikolwiek sposób zorganizować. To spowodowało, że miałem dużą łatwość i jakby bardzo łatwo mi przychodziło kwestie mechaniczne, elektryczne i automatyczne i biorąc pod uwagę zawód, który mogę powiedzieć, że mam jako zawód wyuczony, jest to automatyka przemysłowa, układy elektronowe. I tak idąc po linii
nazewnictwa tego zawodu. Moja pierwsza część życia i tworzenia jakiejś kariery znajdowała się w sektorze urządzeń przemysłowych. Urządzeń, które były sterowane komputerowo, później wyszliśmy w świat maszyn CNC i robotów lakierniczych. I taką rzeczą, która podczas poprzednich lat mojej aktywności zawodowej, która miała całkiem spory wpływ na to, co robiłem dalej, to była początek współpracy z jedną z firm, głównych 3 producentów na świecie mamy urządzeń przemysłowych lakierniczych. Jedna z nich, włoska firma, z którą nawiązałem pewnego rodzaju współpracę, która później przerodziła się w taką wieloletnią współpracę i to było kwestia montowania, uruchamiania technologicznego linii lakierniczej, które były automatyczne w bardzo różnym zakresie, które były również wyposażone w roboty i które malowały nie tylko może inaczej, które absolutnie nie pracowały w tamtym momencie w refiniszu, nie miały nic wspólnego z samochodami bądź szeroko pojętym przemysłem samochodowym. Natomiast zdecydowanie częściej były obecne w wytwarzaniu mebli, przedmiotów codziennego użytku, ale na przykład ciekawostka zdarzyła się, była to linia do lakierowania butelek. Tak, bardzo ciekawa, w technologii UV, czyli w tamtym momencie bardzo przełomowej. Była to linia na przykład do lakierowania galanterii, czyli różnego rodzaju klamek, zawiasów, podstawek w formie satyny, złota i tego typu wykończeń. I było też kilka zupełnie wyjętych z takiego klasycznego rozwiązania, czyli na przykład lakierowanie obudów do filtrów oleju. I to był pierwszy taki realny związek z samochodami. To były Włochy. To nie tylko, też firma była z Włoch, natomiast aktywność, dość szybko moja aktywność zawodowa była dość szeroka. Z uwagi na to, że tego typu projekty powstawały w różnych miejscach, na przykład zdarzało mi się pracować przez 3 tygodnie w Niemczech, 2 tygodnie w Kanadzie, tydzień czasu w Katarze. Czy to jest ten okres, bo też mieliśmy okazję o tym rozmawiać podczas tego 3-tygodniowego pobytu w Niemczech, to zdążyłeś mur berliński rozbierać. To znaczy, mur berliński, pojechaliśmy z wizytą, żeby go rozebrać. Tak, to aktywnie wzięliśmy udział w rozbiorze muru berlińskiego i posiadam kawałek muru, który na pewno jest oryginalny, prawdziwy, bo został osobiście przywieziony, ponieważ minęło już trochę lat, więc nikt nas nie oskarży w tej chwili o dewastację. Ale tak. Czyli można powiedzieć, że Wojtek Niedźwiedź przyczynił się do powrotu demokracji do tej wschodniej części Niemiec. Z tą demokracją nie wiemy, natomiast do łatwości przejścia pomiędzy, razem z przyjaciółmi, z którymi wówczas tam byliśmy, na pewno ułatwiliśmy przejście pomiędzy wschodem a zachodem. O właśnie, tak. Mówimy o przejściach między wschodem a zachodem. To ja bym chciał z kolei zapytać o twoją perspektywę współpracy z Japończykami, bo zebrałeś trochę doświadczeń i w Polsce, i za granicą. I jak właśnie z twojej perspektywy wygląda współpraca z partnerami z Dalekiego Wschodu? Co warto przeszczepić na grunt polski, albo jak się objawia ta ich filozofia czy podejście do pracy, do lakiernictwa? Znaczy, do pracy jako takiej w ogóle, to różnimy się bardzo mocno i pomimo tego, że jakby każde kolejne pokolenie z uwagi na łatwość przepływu informacji na internet, na wszechobecne online'owe widzenie innych części świata, innych ludzi, innych zachowań, mimo wszystko kultura, nawyki dość mocno różnią się od naszych. W moim, na ile ja poznałem i część ludzi, z którymi ja się stykałem i zdarzyło mi się być kilka razy w Japonii i gdzieś mimo wszystko kilka, może ciut więcej tygodni tam spędzić i mieć możliwość obserwować tych ludzi, sposób ich zachowania,
patrzeć, jak pracują, kiedy są u siebie, bo to też jest dość istotne, czyli obserwujemy ludzi w ich naturalnym środowisku, czy obserwujemy ludzi podczas ich przebywania w neutralnym bądź obcym. I należy powiedzieć dwie rzeczy. Są bardzo są ludźmi, którzy na serio traktują pracę. To znaczy, poważne nie byłoby tu na miejscu. Są odpowiedzialni. Mają bardzo odpowiedzialne podejście do tego, co robią, co nie przeszkadza im po wyjściu z pracy w sposób taki standardowy i również tradycyjny w piątek wychodzić z szefem na piwo. Więc nie można mówić o tym, że Japończycy bądź Wschód to tylko i wyłącznie tytani pracy, którzy mają poduszkę pod biurkiem, bo mając pół godziny przerwy, mają ten swój czas na drzemkę, który w części czy Japonii, czy Chin jest faktycznie wykorzystywany, więc przechodząc przez biuro nagle widzisz osoby, które wyciągają poduszkę spod biurka, układają sobie ją na biurku, bądź odchylają siedzenie i przez pół godziny śpią. My nie potrafimy tego. Oni tak. I uważają to za zwiększenie efektywności. I być może tak jest, bądź w ich przypadkach tak jest. Ale to jest taka różnica, która u nas, moim zdaniem na dzisiaj, byłaby nie do przyjęcia, bo ktoś śpiący w pracy wywołałby zgorszenie, komentarze, podejrzenia o x różnych rzeczy, ale nie o to, że on chciał wypocząć, żeby dalej być bardziej efektywny. I więc pierwsza rzecz, jesteśmy inni w prezentowaniu tego, co robimy i tego, w jaki sposób to robimy. Jest kolejna rzecz. Wchodzimy w zakres zdziwienia, zwracania uwagi bądź próby powiedzenia swojego zdania. To, w jaki sposób oni to robią, jest to u nich naturalne, czyli wychodzą w taki dla nas bardzo przepraszający sposób. To jest rzecz, której należy się nauczyć. To jest okazywanie szacunku drugiej osoby. To znaczy, ja nie chcę ci przerywać. Ja nie chcę mówić ci stop. Ja nie będę cię hamować, ale chciałbym zwrócić twoją uwagę na drobiazg, na fakt, na coś. To jest bardzo ciekawe, że operowania modulacją głosów najczęściej u nich nie ma podniesionego głosu, nie ma krzyku, jest to ewentualnie modulacja, zdecydowanie bardziej zdziwienie, które słyszycie w formie, w jaki sposób się odzywają, niż agresja. I jest to właśnie bardzo sympatyczne. I w moim odczuciu to są ludzie, którzy chcą ci pomóc, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujesz. Na poparcie tego jesteśmy w Japonii, jesteśmy niedaleko grobowców cesarzy, na południe od Tokio. Idziemy, zaczyna padać deszcz, jest Japończyk, który patrzy na nas. Oczywiście nie mamy parasolek, nie mamy kurtek, bo pogoda nas zaskoczyła, ale chcieliśmy strasznie pójść i to zobaczyć. Jesteśmy w towarzystwie dość międzynarodowym, bo idzie Amerykanin, ja i Niemiec obok i nagle zupełnie obcy Japończyk, który widzi, że idziemy z tą kolorową mapką, która prowadzi tylko i wyłącznie na ten cmentarz, krzyczy coś do nas, czego nie rozumiemy, za chwilę podbiega i daje nam 3 parasole. Daje nam 3 parasole, żebyśmy nie zmokli. A to tak rzęsiście padało, czy tak? Nie, padało dość mocno, zaczęło padać dość, jakby powiedzieć, ambitnie, na dobrym poziomie. Nie była to ulewa w naszym pojęciu, że należało się schować. No, można było iść, jeśli chodzi o wytrzymałość ubioru, na pewno odczuła, jakby wilgotność powierzchniowa nam na pewno wzrosła w zdecydowany sposób, ale chodziło o fakt. Chodziło w jaki sposób podchodzą do ciebie, chociaż jesteś zupełnie obcy. Jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma przepływu nie wiadomo jakiej liczby ludzi. I ktoś wynosi ci właśnie parasol po to, żebyś nie zmógł. Więc uważam, że są bardzo pracowici.
w pewien sposób dla nas są formalni, to znaczy się utrzymują pewne bariery, formy, sposoby i zasady odzywania się, korespondencji mailowej czy jakiejkolwiek przepływu informacji. Jest to uformowane. Trzeba być bardziej przygotowanym, jeśli chodzi o kwestie przedstawiania. Jeżeli przedstawiamy jakiekolwiek dane, jeżeli przedstawiamy jakąkolwiek strategię, musimy przedstawić ją w formie takiej, do jakiej przywykli oni, czyli musi być opracowanie, musi być wyliczenie, musi być przedstawienie wariantowe. Nie do końca pracują na zasadzie takiego żywiołu, w którym u nas mimo wszystko często wpadamy na to, że jednak zróbmy coś na żywioł, skoro nie jesteśmy w stanie poznać x ramek, x wariantów, zróbmy to na żywioł. Ale też jest jakby z czegoś innego. U nich jak przewidywalność i stabilność systemu dookoła nich panującego jest inna niż u nas. My idziemy często na żywioł, bo nasz system po pierwsze jest zupełnie świeży. Jeżeli nawet weźmiemy 81 rok jako punkt pierwszy krytyczny, a 9 jako punkt zmian, to tak naprawdę ile mamy ten system, który dziś panuje? 20 kilka lat. U nich ten system, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o kulturę pracy, jeśli chodzi o całokształt takiego rozwoju państwowości, to jest ewolucja rzeczy trwałej, niezmiennej, pewnej. I stąd to wynika. Więc jesteśmy różni, natomiast absolutnie na koniec pozostajemy ludźmi, czyli siedząc gdziekolwiek mają dokładnie te same spojrzenia. Czyli jest fascynacja i bardzo ważne jest to, co jemy, gdzie jemy. Nie jest do końca, może inaczej. Nie najważniejszy jest fakt, czy jemy w 5-gwiazdkowej restauracji, natomiast bardzo ważny jest fakt, co jemy i czy to jest coś, na temat czego można wygłosić historię. Bo z mojego doświadczenia, i to jest też wynikającego ze spotkań, na prośbę, żeby pokazali swoją kulturę, swoją kuchnię, żeby przybliżyli mi Japonię jako osobie, która dotychczas jej kompletnie nie znała, zabrano mnie do barów, na przykład na zimny makaron, czy na różne inne dania, gdzie widziałem tylko i wyłącznie miejscowe osoby, czyli przedstawiają ci swój świat taki, jaki on jest. Bez koloryzowania, nie w wersji dla turystów. No i podpowiedz mi, to sushi w Japonii czy sushi w Polsce? Od kiedy pojechałem do Japonii, nie zjadłem sushi w Europie. Okej. Czy już wiem, gdzie udać się w podróże kulinarne? Dobra, takie szybkie pytanie, bo mówiliśmy o tym przewidywaniu, o tym wchodzeniu u nas, przynajmniej w naszej kulturze, w żywioł. Co przewiduje Anest Iwata w najbliższej, niedalekiej przyszłości, takiej trochę dalszej, jeśli chodzi o wdrażanie, to zadam pytanie w pytaniu jeszcze, o wdrażanie czy nowej technologii, bo cały czas coś nowego wymyślamy i próbujemy wymyślać, ale też w odniesieniu tu już na rynku europejskim, w odniesieniu do młodych lakierników, czyli czy Anest Iwata w jakikolwiek sposób przekonuje młodych lakierników, że warto być tymi lakiernikami, a jeszcze w kontekście takiej automatyzacji lakiernictwa, czyli który kierunek Anest Iwata obiera, jeśli jesteś w stanie powiedzieć? To znaczy, spróbuję odpowiedzieć na zasadzie takiej, na wszystkie 4 pytania, bo tak mi się wykalkulowało, że wyszło mi, że to jedno pytanie tak naprawdę zmieniło się w 4. Zacznę od czynnika ludzkiego. Jak najbardziej. To znaczy, jesteśmy aktywni w projekcie, który prowadzimy, de facto jest prowadzony przez Was, a jesteśmy waszym partnerem przy tym projekcie, czyli Turnieju Młodych Lakierników, ale również jesteśmy obecni w kilku innych projektach różnych, dotyczących możliwości wyszkolenia, dotyczących współpracy z młodymi, dotyczących nadania zawodowi lakiernik może nie właściwej rangi, bo ona jest, natomiast pokazania, co w tym roku też bardzo fajnie mogliśmy zobaczyć, czyli ilość dziewczyn u Was, ale na przykład
wygraną dziewczyny, jeśli chodzi o niemiecki narodowy turniej młodych lakierników, gdzie wygrała dziewczyna. Czyli zaczynamy pokazywać też i chcemy to pokazać, i chcemy to wspomagać, że jest to zawód, który nie jest zawodem tylko i wyłącznie dla panów, że jest to zawód unisex i to taki, w którym każdy może wykazać się i od strony technicznej, i od strony takiej, która jest performance'em, która jest artem, bo super wylakierowana głębia koloru powoduje dumę. O czym mówili uczestnicy tego konkursu. To jest taka pierwsza rzecz, więc jak najbardziej my jesteśmy dość mocno zaangażowani w różne formy wspomagania rozwoju młodych ludzi i nie tylko, bo również ludzi, którzy chcą chcą rozwinąć swoje umiejętności, chcą zmienić, znaleźć, nauczyć się nowych rozwiązań, spróbować nowych rozwiązań. My tak samo jesteśmy zaangażowani w propagowanie, czy podczas szkoleń w istniejących zakładach, czy na podstawie potrzeb, które są kierowane do nas, aby takie szkolenie przeprowadzić u nas. I to jest coś, co jest bardzo istotne i bardzo ważne, bo uważam, że na dzień dzisiejszy i w naszych realiach ten czynnik ludzki będzie nam koniecznie potrzebny i niezbędnie potrzebny, na pewno jeszcze przez kolejnych parę lat. Może ja jestem z gatunku dużych optymistów tym, co teraz powiem, i powiem, że ja uważam, że lakiernictwo jako takie nie zniknie, natomiast liczba ludzi potrzebnych do tego, żeby te pojazdy, żeby tą masę, która jest do wylakierowania, można było wylakierować, zmniejszy się. I to będzie teraz odpowiedź na drugie pytanie. Jeśli chodzi o automatykę, jeśli chodzi o robotykę, jeżeli chodzi o aplikację, która jest już na zasadzie, powiedzmy, półinteligencji, dlaczego pół? Bo mamy systemy skanujące, gdzie robot naśladuje nasze ruchy, czyli pistolet będący skanerem, poruszający się nad powierzchnią, jest dokładnie kopiowany 1:1 przez robot i czy można w ten sposób stworzyć bibliotekę gabarytową w odniesieniu do marki, elementu i tak dalej, i tak dalej. Tak można, to jest dzisiaj możliwe. I to jest pierwsza odpowiedź. Poziom kosztu ramienia 6-osiowego zszedł już na tyle, że moim zdaniem za chwilę trafimy na moment, kiedy problemy, które dzisiaj mamy z liczbą, dostępnością, ilością ludzi, spowodują, że również u nas ten czynnik zostanie wykorzystany. Więc ja uważam, że robotyzacja jest rzeczą, która nastąpi dużo szybciej niż nam się wydaje. Nie będzie to za 20 lat, będzie to zdecydowanie szybciej. Jeśli chodzi o Anest i Watę, my na teren Polski, na teren europejski, może nie na teren Polski, na teren europejski, na tą chwilę nie dostarczamy rozwiązań robotycznych. Posiadamy je, są bardzo szeroko stosowane, jeśli chodzi o tereny Japonia i Azja. Natomiast tu jest kwestia homologacyjna, obsługowa i pewnych innych takich kwestii związanych i z konkurencją, i z oczekiwaniem rynku, więc niestety na dzisiaj jeszcze nie. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Natomiast jak najbardziej jako produktowo jest to w naszym portfolio. Jest rzeczą, która już istnieje, na przykład jest robot nazywany Swan, czyli łabędź, który lakieruje, jest wykorzystywany głównie do lakierowania elementów kokpitowych samochodów, bądź jakichś elementów gdzie dokładność nałożenia, dokładność aplikacji napylenia musi być bardzo, bardzo wysoka i to jest na przykład przy produkcji telewizorów, przy produkcji monitorów, tego typu rzeczy. Więc jest, jak gdyby to portfolio. Technologia. Moim zdaniem technologia pójdzie tylko i wyłącznie w stronę efektywności wykorzystania, tak? Czyli to, co dzisiaj określili inżynierowie i określili to nie nowym rozwiązaniem, a 2.0, jeśli chodzi o kwestię atomizacji, jeśli chodzi o kwestię, w jaki sposób możemy panować nad tym
nad rozkropleniem, wielkością, wagą kropli, która de facto później ma wpływ na to, w jaki sposób mamy powierzchnię, jakie są naprężenia występujące przy aplikacji i co się stanie i jak będzie to na koniec wyglądać. Ja myślę, że podobnie jak konferencje przemysłowe, które swojego czasu zaczynały się od automatyzacja 2.0, biznes 2.0, dzisiaj jesteśmy na poziomie 4, później 5. Myślę, że w kolejnych latach te numerki się zmienią i zmieni się zaawansowanie technologiczne. I myślę, że to jest droga, w którą pójdzie jakby generalnie aplikacja, żeby robić to pod najmniejszym z możliwych naciskiem, czyli ciśnieniem i z najmniejszymi możliwymi stratami występującymi w krąg, czyli ilościowo niewykorzystanej aplikacji na przedmiocie. I to jest rzecz, w którą moim zdaniem pójdzie technologia. Okay. Przy czym mówimy także o samym refiniszu, nie tylko produkcji, ale... Tak, mówimy także o refiniszu, bo jeżeli dzisiaj popatrzymy na to, że zakres naprawy miejscowej, i to jest rzecz, na którą dewagowaliśmy podczas pewnego eventu, jeśli mamy ramię robota, które jest w stanie objąć powierzchnię błotnika i mamy do naprawy ten błotnik i wytniemy w tej chwili z tego, czy to jest cieniowanie, przejście, nie. Robimy kolor, czyli mamy wylakierować błotnik. Jeżeli ten robot, który de facto będzie miał wielkość zupełnie niedużą, bo złożone ramię będzie miało około 60 cm plus podstawa, oscylujemy w okolicy metra. Jeżeli ten robot ustawiony, znający, potrafiący poruszać pistolet, odwzorowujący nałożenie, czyli odległość, szerokość strumienia w stosunku do elementu, czyli robot jest w stanie się... Powtarzalność tam jest ruch plus minus w zależności od wykorzystywanego ramienia, od setek, przy robotach spawalniczych to są setne milimetra, przy robotach, które są mniej wymagające, to są dziesiątki. Tak czy inaczej oscylujemy w dokładnościach, które są nie do uzyskania za pomocą ręki. I czy takie nałożenie będzie trudniejsze, łatwiejsze, możliwe, niemożliwe? Będzie po pierwsze łatwiejsze, dlatego że jeżeli zaprogramujemy błotnik i tu nie będziemy reklamować niczego, chyba że możemy zareklamować flagę, czyli Toyota japońską bądź Lexusa, lakierujemy ten błotnik. Robot raz nauczony lakierowania lewego błotnika polakieruje go dokładnie tak samo przy każdym wybraniu lewego błotnika Lexusa. Inwestycja? Ramię robota, w zależności od konfiguracji, dokładności, kwestii oprogramowania, ale już w tej chwili jest dostępne na poziomie 40-50 tysięcy euro. Czyli rozmawiamy o kosztach pracownika na 2 zmiany i to nie lakiernika, bądź kosztach lakiernika na 1 zmianę w przeciągu roku. Przy amortyzacji, jeśli chodzi o urządzenia, kalkuluje się to troszeczkę inaczej. Oczywiście jest kwestia energetyki, obsługi i tak dalej. Natomiast robot będzie malował tych, w cudzysłowie, błotników, zderzaków, masek, dachów, elementów, bo rozmawiamy w tej chwili o tym, że nie przemieszczamy wokół samochodu, czyli dajemy rozwiązanie, które jest na elementy na tą chwilę, tak? Które moim zdaniem jest tak prawdopodobne, że będzie raczej dostępne w przeciągu 2-3 lat u nas, nawet na rynku. I jest to też informacja, która wynika z pewnych rozmów gdzieś, które się odbyły, pytań odnośnie wyposażenia w odpowiednie pistolety, które są do tego potrzebne, do tego typu aplikacji. Są firmy, które myślą o tym dzisiaj, to możemy powiedzieć, bo ilość elementów, które jest w stanie pomalować robot, powtarzalność, brak zmęczenia, brak urlopu i efektywność, jest nieporównywalna, jeśli chodzi o pewien poziom z człowiekiem. Natomiast w tym momencie pewnie jakieś gromy na moją głowę już się posypały ze względu na to, że jest ręka, jest cieniowanie, jest oko, jest wyczucie. Tak, wszystko się zgadza. Ja nie powiedziałem, że każdą naprawę i każde lakierowanie na dzisiaj jest w stanie zrobić robot będącym stacjonarnym, pojedynczym robotem. Natomiast z drugiej strony
proponowałbym pomyśleć, że dzisiejsze samochody w zdecydowanej większości są malowane za pomocą robotów. W fabrykach. Oczywiście te roboty się poruszają, najczęściej ich 4, zaczynają po przekątnej, jest parę niuansów, wykorzystują dzwony, które są elektrostatyczne, czyli jest kilka kombinacji, w jaki sposób ten lakier jest aplikowany. Tak czy inaczej, dziś w fabrykach maluje się robotami. Wcześniej malowali ludzie w zdecydowanej większości. Oczywiście, że dzisiaj dwukolorowe samochody, nawet daleko nie szukając, SUV-y Forda malowane są w systemie dwukolorowych za pomocą aplikacji poprzez człowieka. Tak? I to jest do dzisiaj. I pewnie jeszcze x czasu będzie. Natomiast należy przyznać, że robotyzacja, automatyzacja, zmiana wykorzystywania sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę później powielanie i uczenie robota jest tworzenie biblioteką zdarzeń, tak? Czyli jak lakiernik podchodząc ocenia wzrokiem i lakieruje, tak robot będzie oceniał na podstawie wybranego przedmiotu. Ja się z tym zgodzę, że to nie uciekniemy przed tą automatyzacją, bo nie jesteśmy w stanie, ale też biorąc pod uwagę o tych żywiołach, o których mówiliśmy, to wiele napraw będzie tego żywiołu ludzkiego czynnika wymagało i tu ta automatyzacja może sobie aż tak doskonale jak człowiek nie poradzić. Jeszcze, to pewnie przed nami. Myślę, przepraszam, że przerwę. Myślę, że po prostu będzie pewne wspomaganie. To znaczy to, co powiedziałem, ilość ludzi, że to zastąpi. Nie umiem powiedzieć, jaki procent, ale w pierwszym etapie te całościowe elementy, pojedyncze, poszczególne elementy, wylakierowanie typowe mogą zostać zastąpione. Czy to jest złe, czy to jest niedobre, to już zostawimy, myślę, do oceny. Do dalszej Tak. oceny, ale aczkolwiek na pewno nie uciekniemy przed tym. To jestem o tym przekonany. Nie uciekniemy też od kilku słów na temat podsumowania swojej perspektywy współpracy z nami jako Nowolem. Jak to wygląda, co warto tutaj wspomnieć? Zaśmiałem się z jednego powodu. Moja współpraca z firmą Nowol rozpoczęła się na zasadzie początku i natychmiastowego końca. Po czym rozpoczęła się po raz drugi i rozpoczęła się w zupełnie innym miejscu. Rozpoczęła się przy pierwszym projekcie takim dodatkowym waszym, który promował naukę, właśnie rozwój umiejętności ludzkich. I w tym momencie to się rozpoczęło i trwa do dzisiaj. I zmieniało się tylko z czasem na coraz, jakby wchodziło na inny poziom, na inny również poziom komunikacji, na inny poziom zrozumienia. No i doszliśmy do poziomu takiego, w którym i teraz jest to też chyba dla was pewne wyróżnienie. W zeszłym roku zostaliście opublikowani jako firma, która zrobiła swoje własne rekomendacje. Jeżeli uznamy, że na świecie jest 3 głównych przedstawicieli producentów pistoletów lakierniczych i wcześniej żaden z nich nie publikował jako wasze rekomendacje do sprzętu od 2 stron sprawdzanego, my doszliśmy, czyli ta współpraca doprowadziła, że jako pierwsza polska firma zaistnieliście na globalnej stronie z rekomendacjami aplikacji waszych produktów za pomocą naszego sprzętu. Więc dla mnie jest taka kwintesencja, czy ta współpraca przebiegała i rozwijała się dobrze, czy nie, i w której stronie była najsilniejsza. Tak naprawdę najsilniejsze było zawsze porozumienie pomiędzy kwestią, pionem technicznym i wyszkolenia. I chyba przez to, że ja też jestem bardziej techniczny, mieliśmy dość sporą łatwość. Ale też sporo żywiołu, który powodował. Mieliśmy się przy tym temacie trochę pokłócić i nie wyszło jak zwykle. No, to nie wyszło, ale to może w trakcie najbliższej wspólnej imprezy, mianowicie konferencji merytorycznej Spectralizm, będzie okazja też porozmawiać o tym więcej Tych okazji będzie, myślę, zdecydowanie więcej jeszcze przed nami. Zawsze możemy zrobić analizę tak zwanej piątki chemicznej w odniesieniu do Spectrala.
I to mi się wydaje, może być całkiem ciekawe. Analiza chemiczna to... Trzymamy za tak, słowo. No, tak. Ale to pogadamy sobie już poza kamerami. No, dokładnie. Jak to głosiło nasze zawołanie naszej firmy, między nami jest chemia, więc analiza chemiczna. Stąd się wzięło. Nasi kochani oglądający, pamiętajcie o jednej rzeczy, oczywiście subskrybujcie nasz kanał, ale to, co chciałem powiedzieć przede wszystkim, to bardzo serdecznie podziękować za wizytę w naszym studio prezesowi firmy Anesty i Wata Polska. Wojciech Niedźwiedź był naszym gościem dzisiaj. Świetna rozmowa, to jeszcze do niej pewnie wrócimy nie raz, natomiast no bardzo, bardzo dziękujemy za to, że poświęciłeś nam swój czas. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I miejmy nadzieję, że tych okazji będzie jeszcze więcej. Miłosz Zagórski. Wojciech Jagodziński. Wojciech Niedźwiedź, dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękujemy. serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku podcast Nowol. Dzisiaj już kończymy.